A trzeba było motoru nie zaparkować tam u góry? Czemu nie? Bardzo się cieszę, że wjeżdżam teraz do kraju, w którym podobno stopowanie jest bardzo łatwe. A jak łatwe, to się okaże. Jeszcze bardziej. Myśleliśmy, że bardzo łatwo nam wyjdzie dzisiaj ze stopowaniem. Godzinę mamy 12 i przejechaliśmy raptem kilometrów 32 dzisiaj. Także jest całkiem średnio. Na granicy czekaliśmy no prawie 3 godziny, w sumie w 2 kolejkach. Lekkie odświeżenie na stacji. Będziemy próbować się wyłapać autobus, bo 250 km do Quito. No nie widzę tego inaczej dzisiaj. Nieporozumienie. Jak chcecie się wybrać na stopa dookoła świata, to miejcie na uwadze to, że czasami możecie utknąć w jakimś kraju, nawet nie tylko w miejscu. Ale co jedno jest fajne, to widoczki. Zobaczcie, jakie ładne, równiutkie góry. Patrzcie, jak to pięknie wygląda w chmurach. I ogólnie jesteśmy dość wysoko, bo między 2,5 a 3 tysiące metrów nad poziomem morza. Więc jest dość zimno, ale przyjemnie. A few moments later. Udało nam się złapać stopa. I to jeszcze jakiego? Policję. Gracias, amigo. Ale super. 45 km zostawił nas na rameczkach, patrzcie. Cudownie. Także nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. A tutaj sobie z ochroniarzem stoimy, rozmawiamy. Wojtek tam coś bajeruje. A policjant był o tyle jeszcze fajny, że nam opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy o samym kraju, gdzie co zjeść dobrego. A czy to zjemy, to się okaże, bo dania są po 5-6 dolarów, także chyba jednak to nie będzie na nas budżet, ale to się okaże. Nie mówimy nie, zobaczymy. Udało się dotrzeć na równik, czyli tam, gdzie jest geograficzne zero, a nie ten turystyczny, który jest troszeczkę na północ od centrum. Jest tam aktualnie jakieś 60 km od Quitos. Udało nam się dojechać z ziomeczkiem, który nas zabrał ze sobą. Zboczył nawet z drogi, jedzie pół godziny dłużej do siebie, po to tylko, żeby z nami tutaj pojechać i odwozi nas do samego Quito. Także nam się bardzo udało. Jako podróżnik każdy tutaj musi przyjechać. Jest to punkt obowiązkowy całkowicie. Chodźcie, zobaczymy z bliska. To miejsce, w którym stoimy, to jest tak naprawdę zegar słoneczny. I jest to jedyne miejsce na ziemi, ze względu na to, że są dookoła góry, gdzie można przebadać bardzo dobrze zjawisko takie, gdzie w marcu i we wrześniu, w przesileniu, nie ma w ogóle cienia. Jak stoi tutaj ten słupik taki, to wchodząc do niego będziemy widzieli słońce u góry, a nie będzie go nigdzie dookoła, w sensie nie będzie w ogóle cienia. Tylko w tym miejscu można zaobserwować wszystkie konstelacje gwiezdne, które są na niebie, bo zazwyczaj jest tak, jak na przykład jesteśmy w Polsce, to widać wielki wóz, ale nie widać krzyża południa. Jak jesteśmy na półkuli południowej, to nie widać wielkiego wozu, ale widać krzyż południa. A tutaj jest miejsce, gdzie możemy zobaczyć wszystko. Czy nam się uda? Wątpię, bo jest dość dużo chmur. A inna jeszcze bardzo ciekawa rzecz jest taka, że organizacja, która jest tutaj na tej stronie, gdzie możecie sobie o niej poczytać, wyszła z całkiem ciekawym przedstawieniem świata, mianowicie tutaj mamy globus, gdzie równik jest w ten sposób i mapa powinna być czytana w tą stronę od wschodu na zachód, a nie od północy na południe. Bardzo zachęcam Was, żebyście odwiedzili, co są tutaj za mną, na pomarańczowym u góry i poczytali więcej, a na pewno jak będziecie w okolicy, to żeby tutaj wpaść, bo nie będziecie wiedzieli, gdzie jechać na wakacje, przyjedźcie tutaj, bo warto. Jesteśmy w drodze już do Banias, do takiej miejscowości fajnej, gdzie jest dość sporo wodospadów i rzeczek. Tam nam jest Ambatos, tak się nazywa to miasto, do którego dojechaliśmy stopem, który złapał się w zasadzie sam, bo łapaliśmy przy wylocie z Quito i podszedł ziomek i zagadał do nas i nas zabrał ze sobą. Udało się złapać stopa, osłonięci od deszczu, bo trochę padało niestety, dlatego też w kurtkach jesteśmy i w pokrowcach na plecakach, ale jedziemy.
Dojeżdżamy, już 5 km zostało i zrobiło się zdecydowanie cieplej. Nie wiem, jest to przez słońce, czy przez to, że tu jest trochę niżej, ale cieszy mnie ten fakt. Udało się dojechać do Banios. Za mną jeden z wodospadów. Jutro mamy plan oglądać ich więcej. Ten akurat nazywa się wodospadem Dziewicy. Podejrzewam, że Marii Dziewicy. Taki fajny ten wodospad, bo łazimy sobie po miasteczku. Niestety jest turystyczne, ale takie turystyczne miasteczko jestem w stanie przyjąć, bo jest tu dużo ludzi tylko ze względu na to, że dzisiaj i jutro są dni wolne. To się nazywa Pylon de Diablo, czyli kociołek diabła. A to wszystko dlatego, że woda na dole tak się gotuje, że wygląda jak kocioł. I podejrzewam, że raczej nikt by tego nie przeżył, jakby tam wpadł. Patrzcie, jak to wygląda stąd. Niesamowita siła. Tak, tu jest wąsko. Ale idziemy dalej, twardo. Patrzcie to! Patrzcie to! Wow! No jednak jak nie masz tutaj ubrań przeciwdeszczowych, to jest ciężko. To nie wchodź. No ja stąd idę! Para, para. No, powiem wam tak, wrażenia są super, jestem już suchy, jest to bardzo, bardzo mocny żywioł. Ale taka ciekawostka, że jest to najpopularniejszy, najbardziej znany wodospad w całym Ekwadorze. Ma 80 metrów wysokości, więc całkiem sporo. Nie chciałbym się tam znaleźć. Idę poszukać Wojtka. Jeszcze wam chciałem powiedzieć dwa słowa. Nie musicie brać wycieczek, bo mieliśmy lokalny autobus za 50 centów w jedną stronę. Po co mamy płacić $5 za wycieczkę, gdzie możemy sobie zrobić to samo dużo taniej. A za wejście i tak trzeba $1,5 zapłacić, tak? Więc wychodzi na jedno. No, ja naturę uwielbiam, a tutaj jest jej dużo, dlatego miejsce idealne i naprawdę przymykam oko na turystów. No, ale teraz trzeba iść dalej. W drodze na kolejne wodospady znalazłem idealne miejsce, żeby wam pokazać, jak wygląda dolinka, kanion, zwał jak zwał, gdzie płynie rzeczka, która później zamienia się właśnie w wodospad Kociołek Diabła. Przy okazji też mogę wam pokazać, jak ludzie dojeżdżają sobie do domków po drugiej stronie tej doliny. Zobaczcie. Jakie piękne widoki. I akurat słoneczko wyszło, idealnie. A tutaj jest, proszę bardzo, lina, po której sobie ktoś dojeżdża do domku tam po drugiej stronie. No, ciekawy powrót do domu, nie powiem. Po kilku głębszych myślę, że ciężko byłoby tędy przejechać. I prawdopodobnie wisiałbym całą noc na środku. Doszliśmy do kolejnego wodospadu, który się nazywa Manto de la Novia, czyli Coś tam dzień narzeczonej. Czyli coś na narzeczony, dokładnie tak. Moglibyśmy w sumie przetransportować tam na drugą stronę. Tu są takie wózeczki, o, zobaczcie. Ale nie chcemy płacić za to, dlatego tego nie robimy. Na kamerze tego pewnie nie będzie widać, ale na dole tam też można zejść. Ach, piękna przyroda. Stopujemy sobie dalej i patrzcie, co spotkaliśmy po drodze do jedzenia. Myślałem, że to jakieś może małe zwierzątka czy coś i rzeczywiście są małe zwierzątka, a mianowicie świnki morskie. W Polsce w domu normalnie trzymamy je jako zwierzaczki domowe, a tutaj jako jest przysmak. I to nie tani, bo za $12. No nie skuszę się za drogo. No tak trochę dziwnie jest świnkę morską. Ale fajne, co? Siemanko, witam Was z miasta, które się nazywa Cuenca, a dokładnie
Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, bo taka jest pełna nazwa tego miejsca. Wbrew pozorom, temu, że nie lubię miast, to miasto wyjątkowo przypadło mi do gustu. Jest dość podobne do miast europejskich i naprawdę ma dużo ładnych parków, ładnych kościołów. Teraz idą sobie wzdłuż rzeczki i postanowiłem również zrobić coś, czego nie robiłem od bardzo dawna, mianowicie przejść się po muzeach. Pierwsze muzeum to Muzeum Kapeluszy, a następnie udamy się do Muzeum Kultury Aborygeńskiej. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Zapraszam Was ze sobą. Do Muzeum Aborygenów niestety nie wszedłem ze względu na to, że jest płatny wstęp. A płacić nie chcę, bo po co mam oszukać swój dzienny i tak już mały budżet. Także idziemy dalej. Podobno są jeszcze tutaj ciekawe ruiny. Zobaczymy. Miejsce, w którym jestem, to ruiny Wszystkich Świętych w Cuence. Tak się nazywają. Nie są duże, ale i tak idę zobaczyć. No bo czemu nie? Jestem w mieście, chcę wykorzystać tą okazję i troszeczkę po nim połazić. Dawno tego nie robiłem, bo zazwyczaj miasta w centralnej i częściowo w południowej Ameryce, bardziej chodzi mi o Kolumbię tutaj, to są zwyczajnie miasta. Mają być użytkowe, ale nic poza tym specjalnego w nich nie ma. A tutaj się okazuje, że w tym miejscu akurat jest coś do zobaczenia. A ruiny to odkryto przypadkiem w 1970 roku mniej więcej, robiąc po prostu zwykłe prace ogrodowe. Były tutaj kilka młynów wodnych. Tutaj na przykład był ustawiony jeden. Największy z nich miał średnicę 11 metrów, także całkiem spory. Nie jest to duże miejsce, ale na pewno ciekawe. Idę dalej. Do dzielnicy, która się nazywa Puapungo. Część miasta Inków Tomebamba. Takie śmieszne, dziwne nazwy. Duże, ładne budynki. To są budynki muzeum. A zobaczmy teraz, co się kryje na zewnątrz. Te części ruin tutaj w ogóle były używane do składania ofiar i do czczenia słońca. Przede wszystkim słońca. Jest to dość ciekawe, ponieważ na przykład nie widzę tu żadnej piramidy. Chociaż nie zmienia to faktu, że jest to na lekkiej górze. Może dzięki temu było to w jakiś sposób łatwiejsze. Na pewno nie zostało tutaj wiele z tego, co tutaj było. Ten domek jest rekonstrukcją tego, jak to mogło wyglądać wcześniej. Dla Inków najważniejszy punkt według nich, jak uważali we wszechświecie, to było słońce. I tutaj ten krąg, który jest na środku, właśnie reprezentuje to samo słońce i wszystkie góry, które były dookoła, pomagały im w ustalaniu pozycji gwiazd, w ustalaniu pór roku, kalendarzy i innych tego typu rzeczy. Wszędzie, we wszystkich ruinach Inków, jak będziemy widzieli, to bardzo ważną rolę odgrywało słońce, bardzo ważną rolę odgrywało lokalizacja geograficzna. A tutaj patrzcie, jakie mieli nazwy miesięcy. Grudzień, Radźmin. Styczeń, Uciuk, Pukuj, Okola, Pukuj. Luty, Hatun Pukuj. Marzec, Pakar Hataj. Kwiecień, Ariwa. Maj, Ayumurai. I tak dalej, i tak dalej. Ale więcej o kalendarzu powiem Wam, jak będę w Peru, gdzie będą ruiny kalendarza. I tam będę mógł Wam więcej opowiedzieć o tym, skąd, gdzie, dlaczego. A co tu mamy? Jakiś tunel. O! Podejrzewa się, że ten tunel był używany do tego, aby składać tam mumię. Wyobraźcie sobie, taka oto wersja naturalna piramidy. Ciekawe, ciekawe. Idźmy dalej. Oj, do góry nogami jestem. Co się stało? Szybko się obracamy. No, dużo lepiej. Powiem Wam, że pomimo tego, że to jest centrum miasta, jest tu bardzo spokojnie. I aromat kwiatów się unosi po powietrzu. O, romantyzm mi wzięło troszeczkę. Tam byłem przed chwilą u góry. No z dołu to lepiej wygląda, zdecydowanie. Lama. Tutaj mamy makietkę, jak to wyglądało wcześniej. Zobaczcie sobie. Tu płynie rzeczka. Tu jest to, co mamy przed sobą. I cała reszta. Tutaj zobaczcie, nawet widać tunel elegancko.
świeże powietrze. Zapytacie się, czemu autobusem przyjechaliśmy? Ano temu, że z miasta jest ciężko wyjechać stopem, jak to wiadomo, więc i tak musielibyśmy brać autobus. A że tu jest raptem 60 km niecałe, czy mniej. A nie wiem nawet. No jakoś tak. To stwierdziliśmy, że na jedno wyjdzie, bo jak za autobus za wyjazd z miasta nam zapłaci $1,5, a tu kosztuje 2, no to jest prawie to samo, to wygodniej jest przynajmniej dojechać tutaj. Weszliśmy na szlak, udało się rozpocząć. Wybraliśmy taki 9-10 km prawie, także 8 jakichś godzinek pewnie pójdzie. I patrzcie jakie widoczki. Pa, do trawy przywiązane są. No. No nie, się was coś przywiązał. Ej, możecie uciekać. Co ty gadasz? Jeszcze śniadanie nie zjadą, a ty mi każesz uciekać. Ależ to jest pięknie. Ostatnie ładnie widoczki, piękne jeziorko, przed chwilą tu jeszcze były kaczki, ale się zmyły jak zobaczyły Wojtka. Lecimy dalej, kończymy ten trekking i wracamy do miasta. Udało się złapać stopika prosto z branek z Parku Narodowego. Jedziemy sobie z ziomeczkiem i Wojt już też z przodu oczywiście siedzi. Pienso que tercero. Nasz powód w końcu już dobiega końca. Idziemy teraz na dworzec autobusowy, żeby jakoś się stąd wydostać. Jesteśmy 40 km od granicy z Peru. Granica, która nazywa się Makara i godzina jest już po 18, jakoś 15. I nie idzie nam zbyt dobrze stopowanie w tym miejscu, bo właśnie taki jest ruch. Nie ma ruchu. W ciągu 20 minut przyjechało może 3 auta. I nikt nie chciał nas zabrać. Myślałem, że się uda dojść do granicy, ale chyba nie. Wzięliśmy właśnie wszystko co mieliśmy i tak za dużo nam nie zostało. Także zobaczymy jak to się uda. Mamy ciastka tylko, będziemy o ciastkach całą noc. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dziękuję Ci, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał, a jeżeli tak, daj mi znać zostawiając łapkę w górę, pisząc w komentarzu, ewentualnie jakie masz pytanie również możesz tam zamieścić. Pamiętaj też, aby podzielić się tym filmem ze znajomymi. Im również może się spodobać. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, nade mną jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. To siedzieliśmy kilka dni, dokładnie 5, jak to u nas bywa, planowaliśmy 2, zostało 5. Co tu się dzieje? Nic, Myślisz, że nie widzę, co? Nie widziałeś? No.